Cześć, witajcie. Jakiś czas temu na kanale prezentowałem unboxing lasera Xtool. To jest Xtool F1. Tutaj mam akurat instrukcję od niego. On do mnie przyszedł, laser oraz pochłaniacz powietrza, w sumie pochłaniacz oparów tych gazów, bo jak coś wypalamy laserem, no to dany materiał ewaporuje, czyli odparowuje pod wpływem uderzenia wiązki lasera. No i te toksyczne gazy po prostu warto by gdzieś albo odprowadzić, albo właśnie przez pochłaniacz i dalej odprowadzić na dwór. Ja akurat nie mam tego zrobionego, ale ile mogę tutaj zabezpieczyłem swoje drogi oddechowe przy robocie. Dla przypomnienia, to jest dualny laser Galvo. Tutaj widać dwie kropeczki lasera. Jak zmieniam fokus, to widać, że jest laser czerwony i niebieski. Niebieski ma 10 W, czerwony ma 2 W. I tym czerwonym wypalamy różne metale lub plastiki, a niebieski jest praktycznie do wszystkiego innego. Tutaj mam takie próbki. To jest akurat jakaś tam, nie wiem, karta dźwiękowa, graficzna, nie wiem co to w ogóle jest, jakiś telewizor może. No, tutaj próbowałem wypalać swoje logo rzeźbiarza w Soldermasce, całkiem nieźle to wychodziło. Tutaj jakieś też próby logo NASA. W samych jakby laminatach włókna szklanego też tutaj próbowałem różne wypalać napisy oraz na miedzi. Niestety ten laser jest za słaby, żeby w miedzi wypalić, żeby ścieżki móc tworzyć jakby mozaiki PCB, no bo głównie jestem kanałem elektronicznym, także tutaj robimy obwody drukowane, także tego się nie udało, ale na miedzi fajnie całkiem to wychodzi, moje logo tutaj jest. Oczywiście partner kanału PCBWay, tutaj mam od nich, dostałem kiedyś podkładkę pod myszkę, całkiem fajna sprawa i linijki dla Was, dla widzów. Udało mi się zaznaczyć, tutaj widzicie rzeźbiarz na miedzi. I na samej linijce ona nie ma podłoża miedzianego akurat. Tu może będzie pod światło widać, no nie widać. W środku nie ma miedzi, także to jest tylko wyłącznie w soldermasce, tu pod spodem jest włókno szklane, także według mnie też całkiem fajnie to wyszło. Także poznaczałem linijeczki, tutaj też jest taka ściągawka, też sobie zaznaczyłem rzeźbiarz i na drugiej stronie na miedzi również udało się wypalić rzeźbiarz. Tutaj widać trochę były próby wypalania czegokolwiek na ubraniach. Tutaj dla kolegi robiłem różne próby. Niestety to jest poliester. Miał być plusz, bo podobno na pluszu, czyli na suede po angielsku da się wypalać. To miał być suede, ale przyszło 100% poliester. Poliester od razu się pali i odparowuje. Niestety, także to nie wyjdzie, ale na jeansach fajnie wychodzi, bo na czym można tym laserem tak naprawdę wypalać? Tak prawie na wszystkim, nawet na kamieniach. Oni tutaj też razem z laserem przysłali mi taką próbkę materiałową. Są jakieś naszywki, naklejki, plastikowe takie kawałki pleksy, wizytówki metalowe, drewniane kawałeczki, sklejki, papier fotograficzny. Jest też taka podkładka z jakiegoś kamienia wulkanicznego chyba. No, taka podkładka termiczna pod jakiś kubek z gorącą kawą, herbatą, czymkolwiek. No, także w dzisiejszym filmie tam był unboxing, pokazanie co przychodzi, co jest w zestawie, jakie są możliwości. Też na jedzeniu można wypalać, na bananach, na grzankach, na czym chcecie. Może sobie też spróbujemy, jak starczy czasu, spróbujemy to zrobić. Na czym ja się chcę skupić w dzisiejszym odcinku? Wszystkie tutoriale są na starą wersję programu Xtool, bo Xtool ma taką swoją jakby taki kadowski program, gdzie możemy tworzyć projekty, wszystko robić. Ja Wam właśnie chcę pokazać obsługę tego programu, jak eksportować logo, jak je przerabiać, jak je potem właśnie wypalić na czymś, jak je wyskalować, jakieś tipy, triki. Także na tym się skupię. W dzisiejszym odcinku będzie po prostu pokazanie obsługi programu. Coś tam sobie może spróbuję zaznaczyć, a jeszcze będą co najmniej 2 filmy oprócz dzisiejszego i tamtego poprzedniego unboxingu, gdzie skupię się na materiałach, które oni przysłali, oraz też mam przystawki obrotowe do rzeczy obrotowych i przystawkę jezdną do większych rzeczy. Także w kolejnych filmach sobie to rozkminimy. No po prostu nie chcę przedłużać, także ja przygotowuję sobie nagrywanie ekranu, mikrofon i będę Wam po prostu pokazywał, tłumaczył, co będziemy sobie robić, w jaki sposób, no i coś tam sobie wypalimy. Tutaj jeszcze jest radiator, przypomnę, gdybyśmy mogli ciąć tym laserem, bo ten laser tnie podobno nawet sklejkę do 8 mm chyba. To musi być w ten sposób tymi fishbinami, bo jak będzie bokiem, to powietrze nie będzie zaciągane przez ten wentylator, więc jak coś chcemy wyciąć, to nam po prostu ma trzymać, żeby nam nic nie spadło. Wkładamy coś i możemy sobie tam ciąć, bo ten laser potrafi zaznaczać obrys, grawerować po całości jakby naszego, nie wiem, czy to logo, czy to zdjęcia, czy napisu, oraz właśnie może też wycinać. Ale to w dalszym części tego odcinka. Tutaj z grubsza pokazałem, tutaj jeszcze raz.
Tutaj z grubsza Wam pokazałem po prostu, czym się bawiłem, w jaki sposób, jakie miałem efekty. No i więcej będziemy już zgłębiać razem. Także dajcie mi chwilę, widzimy się za moment. Partnerem kanału jest PCBWay. Przypominam Wam o akcji Projekty z widzami, w ramach której serii możemy wykonać wspólnie jakiś projekt. Niedawno wykonywaliśmy projekt elektroniczny z widzem. Ja wykonywałem dla siebie mechaniczny przycisk z druku 3D albo właśnie z CNC wykonany z aluminium przycisk ręcznego do Siriona. Także gdybyście chcieli skorzystać z tej opcji, możecie się zgłosić i jeśli nasz projekt zostanie zatwierdzony, możemy wykonać coś razem z PCBWay. Także ja tutaj dziękuję PCBWay za wspieranie Was, czyli moich widzów i mojego kanału. Więc jeśli potrzebujecie czegoś, napiszcie do mnie. Jeśli macie projekt nawet gotowy, możemy coś wydrukować, wyciąć to na CNC albo zrobić jakiś design płytek elektronicznych. A teraz wracamy do głównego tematu filmu. Dzięki za oglądanie. Dobrze, żeby zacząć pracę z laserem, najważniejszy temat. Laser musi być oczywiście, wiecie, podłączony do prądu. Jak on przychodzi, może mieć wciśnięty stop. Widzicie? On awaryjnie zgasł. To jest po prostu przycisk, jakby coś się paliło. Wduszamy go, wszystko się zatrzymuje. Jak laser przychodzi, trzeba ten stop wykręcić. On wtedy odskakuje i jest uruchomiony jakby zasilanie. Pierwsze podłączenie lasera musimy wykonać kabelkiem do laptopa. I wtedy przez ten kabelek USB lub z telefonu też można tak jakoś zrobić. Ja akurat na telefonie nie używam aplikacji, ale też mam aplikację na telefon. Ja jestem bardziej komputerowy, także wolę to robić wszystko na laptopie. Łączymy kablem z laptopem i możemy go podłączyć do sieci Wi-Fi. Gdy on już będzie podłączony do sieci Wi-Fi, no to tutaj, o widzicie, nie widzieliście, zrobił się nam laser na zielono. Mamy ustawienia tego lasera i możemy wszystko sobie tutaj ustawiać. Ja to Wam zaraz pokażę też na nagrywaniu ekranu, tak żeby to wszystko było lepiej widoczne. Mamy laser podłączony, uruchomiony. A jeśli chcemy go połączyć z oczyszczaczem powietrza, z tyłu się ustawia, jak ma się uruchamiać ten oczyszczacz powietrza. Ma 3 poziomy, niski, średni, wysoki. Możemy też go uruchomić sobie ręcznie. Jak go kliknę, to on już zaczyna zasysać, zanim się zacznie proces grawerowania, albo w trybie automatu będzie uruchamiany przez program. Jak już mamy laser, to też jest coś takiego jak fokus. Ta podstawka jest wyciągalna. Ja ją sobie wyjmę tutaj za pomocą takiego ogranicznika. O, widzicie? Jeśli wyjmiemy, możemy grawerować laserem na powierzchniach, nie wiem, na betonie, na samochodzie, na jakichś dużych elementach, nie wiem, stalowych konstrukcjach. Możemy zaznaczać elementy, to jest bardzo fajny temat. I wtedy mamy pole powierzchni pracy 11,5 na 11,5 cm. A jeśli wsadzimy naszą podstawę, no to wtedy mamy zawężone powierzchnię pracy, ponieważ jest troszeczkę o tą grubość podniesiony. No, podstawa jest podniesiona, poziom 0, tak zwany jest podniesiony, wtedy mamy powierzchnię rzeczywistą 10 na 10. Jako że to jest galvo laser, czyli tu się nic nie rusza, bo większość laserów to po prostu są takie, które jeżdżą jak drukarki 3D, a ten laser ma po prostu soczewkę jako obiektyw do tego aparatu fotograficznego. A, to też jest ważne, że widzicie, jak jest tylko czerwona dioda, to znaczy, że jest soczewka. A jak zdejemy soczewkę, ochronkę, to mamy 2 diody. I to jest ważne, no żeby po prostu to zdjąć. Jakim cudem ta czerwona soczewka przechodzi przez taki czarny plastik? Nie wiem, no ale jakoś to działa. Może gdzieś to jest... A, ona jest na zewnątrz. Ona nie idzie przez to, tylko idzie gdzieś tam z tyłu. No, teraz tak, fokus. Fokus jest ustawiony, kiedy te 2 kropeczki są razem. Tu mamy wielofunkcyjne pokrętło. Tu mamy naklejkę, ściągawkę, co te wszystkie tam można przyciskać, trzymać długo, trzymać krócej. Mamy ściągawkę, jak to działa. I pokrętłem obracając, to powoduje, że cały laser nam jedzie góra-dół. Zobaczcie. I tu na dole przesuwają się, jak on jedzie, przesuwa się fokus. Widzicie? A jak podnoszę go w drugą stronę, to jesteśmy sfokusowani, gdy będzie to razem. I teraz tak, jak wkładam coś wysokiego, to widzicie, fokus mi się rozjechał. Jak chcę na tej wysokości po prostu coś grawerować, to muszę znowu ręcznie ustalić fokus w odpowiednim miejscu. To jest ważne, żeby nie było, wiecie, przesunięcia względem pola powierzchni w programie, względem fizycznego przesunięcia tutaj. No dobra, jak to będziemy wiedzieli wszystko, mamy z grubsza, to teraz tak naprawdę przełączam się na laptopa i pokażę Wam, co jest najważniejsze na laptopie. Jesteśmy na pulpicie, mamy Xtool Creative Space, także wciskam sobie Enter i niech nam się program uruchomi. Program się uruchamia, bardzo ładnie to wygląda, jakaś tam animacja.
I tutaj można się ogólnie zalogować, żeby też mieć projekty pomiędzy telefonem, też w sieci. Jak się zalogujemy, to na każdym komputerze, jakim chcemy, będziemy mieć dostępne te projekty nasze. Ja nie jestem zalogowany, nie było mi to jakoś za bardzo potrzebne. Tutaj mam też jakby sama myszka jest na żółto. Jak będę klikał lewy przycisk myszy, to te żółte nam zanika. Jak będę klikał prawy, to się robi fioletowe i to jest prawe kliknięcie, tak żebyście wiedzieli. To specjalnie dla Was zrobiłem, żebyście po prostu lepiej widzieli, gdzie jest mój kursor. I teraz tak, tu ogólnie mamy coś takiego jak ustawienia. Możemy sprawdzić update'y albo po prostu wejść w ustawienia. W ustawieniach trzeba sobie wszystko ustawić, jak nam się to podoba. Z cali, jeśli macie w calach, ustawić na milimetry. Język angielski, polskiego jak widać nie ma. Może kiedyś będzie. Tutaj jakieś canvas. Canvas to jest takie nasze pole robocze. Ja tutaj za dużo nie zmieniałem. Nie bawiłem się w jakieś tam, wiecie, zmiany czegokolwiek. Pokażę Wam po prostu jak ja mam. Gdyby ktoś potrzebował, gdyby ktoś z Was miał taki laser. Sterowniki. Tutaj też na początku można sobie wymusić instalację sterowników. Tutaj mamy developer mode, wymuszenie update'u firmware'u w laserze, bo laser też ma wewnątrz swoje oprogramowanie własne. I tu mamy XCS, to jest Xtool Creative Space, czyli ten właśnie ich program kadowski, całe środowisko. To się nazywa Xtool Creative Space, w skrócie XCS. Brzmi to trochę jak jakiś format pliku, ale to nic bardziej mylnego, to po prostu chodzi o ich środowisko, tak sobie to nazwali. Warto sobie sprawdzić, czy zawsze jest najnowsze. Jest najnowsze. Tu mam automatyczne update'y i automatyczne pluginy. Plugin to właśnie tak jakby ten firmware, który jest w samym naszym laserze. No i teraz możemy tu na plusiku sobie klikamy plusik i to nam tworzy nowy projekt. Tu się nam wszystko ładuje i zaraz przelecimy sobie jakby na najważniejszych funkcjach projektowych. Sam projekt nie jest nazwany. Jak klikam prawym na niego, widzicie, fioletowe się wtedy robi. Mogę sobie zmienić. Projekt testowy, Enter, nie, Save. Mamy tu projekt testowy. Canvas. Canvas to jest takie nasze właśnie pole robocze. Tu będziemy widzieli wszystko, co będziemy dodawali do naszego jakby projektu. I teraz tak, albo tutaj możemy sobie importować gotowe obrazki, zdjęcia i sobie je przerabiać, albo możemy na przykład wziąć tekst. Czekajcie, weźmiemy go sobie i mogę sobie napisać, co bym chciał. Nawet działają polskie znaki, to jest fajne. I teraz tak, mogę sobie albo ręcznie height, na przykład, żeby to miało 5 mm i to mi automatycznie, wiecie, czcionkę zmniejszy, żeby była wysokość czcionki 5 mm. Mogę na przykład na szerokość, jeśli chcę 45, żeby miało szerokości, on mi dostosuje automatycznie wysokość czcionki, wyjdzie 8 mm. Możemy tutaj jakby rzeźbić, kombinować, możemy też to robić ręcznie. Czcionkę też możemy sobie do łuku delikatnie wykrzywiać, co jest bardzo dużo możliwości. Teraz kliknę Ctrl+Z, żeby przywrócić po prostu oryginał. Możemy sobie tam zmieniać kąt pochylenia tej czcionki. Tutaj widać nam wtedy kąty się zmieniają. Możemy wybierać też różnego rodzaju czcionki. Wielkość, pogrubienie, wszystko co tam możemy zrobić. Teraz coś takiego jak welding, bo on nam będzie każdy jakby po kolei wypalał, każdą z tych jakby, jak to powiedzieć, z liter, cyfr, z każdych z kształtów, bo tu możemy różne rzeczy robić, więc możemy zespawać czcionkę, żeby to nam było, jakby to powiedzieć, graficznie obrobione tak, żeby to było lepiej widać. Jeśli chcemy mieć jakiś pomocniczy element, który ma nam tylko w czymś pomagać, możemy go wyłączyć, on nie będzie brany pod uwagę przy laserowaniu. To Wam później pokażę ciekawy patent z tą funkcją. Jednego z twórcy na YouTubie, którego tutorialem się posiłkowałem, jakby tutaj robiąc research. Dobrze, co możemy? Możemy jakieś po prostu linie, możemy sami tam jakieś kształty, wiecie, proste kształty dodawać. Wektory możemy tworzyć, możemy po prostu sobie, wiecie, coś na przykład napisać, jakbyśmy bardzo chcieli, możemy tam tutaj wszystko, poziom wygięcia, naprawdę mamy bardzo dużo możliwości, to jest bardzo fajne, bo w trybie framingu możemy na przykład postawić ten laser na auto i tym trybem linii dookoła zaznaczyć sobie w żerkę na przykład rdzawkę i po prostu jechać po tej rdzy laserem w idealnym kształcie, żeby nam po prostu wyżarło do zdrowego metalu, wiecie, na ileś razy, jakby ktoś się chciał na przykład bawić czymś takim,
Trochę ten laser jest za słaby do tych rzeczy, no ale jest taka opcja, można się też tam pobawić. Tutaj nie pamiętam, tak, tu możemy gotowe wzorki, jakieś tam takie tematyczne rzeczy, bo to jest dość prosty laser często dla kobiet, które mają jakieś tam swoje rękodzieło, jakąś biżuterię robią, albo dla właśnie jakichś artystycznych tematów, jakieś zaproszenia na ślub, no takie rzeczy, więc możemy sobie tutaj różne rzeczy ciekawe powstawiać. Tu mamy części. Części to są po prostu mechaniczne, bo możemy ze sklejki wycinać mechaniczne po prostu części, jakieś kółka, zębatki, jakieś takie dołączenia, powiedzmy takie, nie wiem, pająki, pałąki. Także gdybyśmy chcieli sobie coś zrobić, możemy sobie policzyć, wiecie, projekt, jakieś zabawki i potem to poskręcać na śrubki, jakieś tam, wiecie, dla dzieci. Albo jakieś inne tam, jakiekolwiek, co byśmy chcieli. Tu mamy aplikację. Tu mamy coś takiego jak Grid Array. Możemy sobie wziąć ten nasz napis, stworzyć z niego na przykład właśnie 5×5 kolumnę i jeśli ja ją sobie zrobię, no to jakbyśmy mieli dużo rzeczy, możemy rozmieścić je w odpowiedniej szerokości. Gdybyśmy mieli kilka rzeczy, na przykład, nie wiem, 5 pendrive'ów sobie wsadzam na dół, sobie 5 rzeczy naraz graweruję. Mamy też, możemy w kółeczko sobie ułożyć, jakbyśmy chcieli jakieś, nie wiem, kółeczko w gwiazdki, albo na przykład logo w gwiazdki dookoła. No, mamy 1 000 000 różnych zastosowań, tu już nas ogranicza tylko wyobraźnia. Zmniejszę sobie ten napis rzeźbiarz. Tu możemy zrobić test materiału. Robiąc test materiału, mogę sobie wybrać, ile chcę mieć kolumn, ile chcę mieć wierszy i moc. Moc nam się będzie zmieniała. Zobaczcie, będziemy mieli takie jakby kratki. I teraz tak, moc będzie od 10 do 100% rosła co ileś tam procent, a tu będzie nam szybkość lasera, czyli tutaj będzie bardzo wolno, tu będzie bardzo szybko. I możemy przetestować sobie, jak mamy więcej danego materiału i nie boimy się o odpad, możemy przetestować, jak na danym materiale, przy danych ustawieniach, przy danej mocy będzie wyglądał dany napis. Jest to spoko, aczkolwiek to powoduje pożary, jak widzieliście na przykład na moim t-shircie, za mocno wjechałem tam z ustawieniami i po prostu go troszeczkę przypaliło, ale sobie też to cofniemy. Z aplikacji jeszcze co tu jest? Smart Nesting, tak, możemy kilka rzeczy sobie rozmieścić, typu chcemy na sklejce wyciąć, żeby mieć jak najmniej straty. Robimy kilka rzeczy, jakby, które mamy do wycięcia, on je nam połączy w najmądrzejszy sposób, żebyśmy jak najmniej mieli zużycia materiału i najmniej odpadu. Tu mamy jakieś opcje pomiarowe, tego nie używałem, tu widać jest nowa funkcja, to jest jakiś design map, o kurde, tego nawet nie widziałem, także ok. Dodali też niedawno AI Tools, mogę napisać co bym chciał, ale to trzeba po angielsku chyba pisać, nie wiem, human in car, człowiek w samochodzie. A dobra, trzeba mieć kredyty. Trzeba mieć kredyty, być zalogowanym, ale widziałem po prostu jak ludzie sobie wpisywali co chcą i to im generowało im obrazki, także spoko, albo możemy użyć zewnętrznego czegokolwiek, czata GPT, czy jakiejkolwiek sztucznej inteligencji, której tam korzystacie. Tutaj też mamy jakby samo do przesuwania pola roboczego i tu mamy coś takiego jak takie warstwy. I tu wszystkie rzeczy, które sobie dodamy, mamy kolory różnych warstw, możemy mieć kolory różne, typu mamy rzeźbiarz, jak go chcę na przykład na sklejce wypalić, ale w innym kolorze ustalę sobie kwadrat i to ma być wycinanie, bo to ma być na przykład albo obrys, albo grawerka, a kolejna warstwa dookoła może być wycinaniem. Więc bez, jakby to powiedzieć, po kolei mogę pierw sobie to na dużym elemencie materiału napisać, a potem wyciąć. Także to jest takie do wielu warstw jakby zadań po kolei. Ale teraz tak, samo pisanie może jest jakimś takim dość prostym rzeczą, dość intuicyjną, ale zaczniemy sobie jeszcze od tej obsługi. Zobaczcie, score to jest, że ma jakby zadrapać. Scoring, czyli na przykład zadrapanie. I to nam zrobi tylko po obrysie. Engrave, widzicie, on już nam wypełnił ten napis, czyli wszędzie laser będzie po całości, będzie tak jakby wyjadał materiał po całej powierzchni, bo scoring to laser pójdzie tylko i wyłącznie po obrzeżach. A cutting, no to po prostu on nam wytnie. I teraz tak, w każdym ustawieniu mamy do wyboru różne parametry tutaj. Tu mamy wybór blue light, czyli niebieski laser albo podczerwień. Podczerwień jest tutaj sugerowana do metali, plastików. Tu przed chwilą, blue light.
Mamy napisane, że do sklejki, do kartonu, do skóry, a podczerwień właśnie do nierdzewki, złota, srebra, miedzi i aluminium oraz do tworzyw sztucznych z plastiku. No, także tak to z grubsza wygląda. Teraz Wam pokażę, jak na przykład ze zdjęcia albo zrobić logo. Wybieram sobie, że chcę logo rzeźbiarz kwadratowe i teraz importujemy. Importowany obraz jest za duży, czy chcemy go scalić? Znaczy nie scalić, tylko wyskalować żeby się na maksa zmieścił w naszym polu roboczym. Tak, wyskaluj i wtedy mamy obrazek. Ja tu już Wam cofnę, pokazuję. On jest wielkości idealnie tego kwadratu, który wiecie, no jest naszym polem roboczym, bo to odwzorowuje nasz stół roboczy. Ta cała powierzchnia. Tu są dla jakieś tam, dla wygody dodane kwadraty, linie, aczkolwiek one za dużo nam nie pomagają, ale ten problem rozwiążemy sobie za chwilę. No i teraz tak, jakbym ja to chciał wypalić, to by nie wyszło za bardzo, bo ten laser nie wiedziałby, co ma zrobić. I teraz tu jest taka opcja trace, czyli wyśleć linię. On sobie teraz liczy i wyliczył tak, że znalazł linie, kształty takie. Czy ja chcę to, czy ja się zgadzam, tu możemy sobie kminić nad różnymi ustawieniami. Ja tego nie ruszam, klikam save i on mi teraz stworzył, zobaczcie, w warstwie mam grupę elementów i mam obraz. Mogę wyłączyć widok obrazu, mi zostały same jakby grupa elementów, ale jakbym tego nie zrobił, no to dla Kowalskiego statystycznego tu za bardzo nie zmienia się nic, ale jak się złapie za to i się przesunie, to widać, że ten obrys, który nam jakby miał wyrzucić, nam wyrzucił. Teraz zaznaczam sobie zdjęcie i na przykład kasuję je. I zostałem z takim obrysem no tego całego wrzuconego obrazka. I teraz zobaczcie, że oprócz zdjęcia on mi jeszcze dookoła zrobił ramkę. Gdybym ja teraz chciał to wypalić, to on mi wypali to razem z ramką. Może ktoś tak chce, może ktoś tak nie chce. Ja tak nie chcę. I teraz są dwa sposoby, żeby tej ramki dookoła się pozbyć. Jak klikniemy sobie tą grupę, to tu mamy coś takiego jak Make Compound Vector, czyli stwórz wektor zespolony. Bo teraz w tej liście, jak ja wejdę w to wszystko, to patrzcie. Jak ja kliknę gdziekolwiek i to nam tutaj podświetla, że to jest taki jeden wektor w literze Z. Tu mamy kawałek linii prostej w literze R. Tu mamy wnętrze litery A. Nie? I to wszystkie te wektory, to są pojedyncze wektory, które on sobie znalazł, narysował, wykrył i one są zgrupowane właśnie w wektor, który możemy sobie, to jest grupa, a my możemy zrobić z tego jeden wektor. Jak jest jeden wektor, widzicie, wszystkie nam te linie zniknęły, on to traktuje jako jeden wektor. I teraz przy laserowaniu on ma po prostu jedną linię, którą on pociągnie i zrobi to wszystko. Gdybyśmy tego nie zrobili, make compound vector, no to on może zrobić od prawej do lewej, może jakiś zaczynać w połowie B, pójść gdzieś indziej zrobić, potem wrócić na B, skończyć, to nam może robić takie przypalenia punktowe, że on zaczyna, puszcza, kończy. My tego nie chcemy, wolelibyśmy, żeby to nam jednym ciurkiem poleciało. I teraz, gdy już mam zrobione, że jak ja kliknąłem, że to ma być wektor zespolony, mogę go sobie edytować. I teraz ja mogę sobie wejść i każdą linię, widzicie, wybrać, sobie mogę zaznaczyć zewnętrzną linię i klikam delete na klawiaturze, delete, usunęło mi to, nie? I klikam done, zrobione i teraz mam tylko moją grupę, którą jak złapię, to one mi będą się przesuwały wszystkie te wektory razem zespolone, bo tu już jest wektor zespolony, nie? I w tej grupie widzicie, teraz jest tylko jeden, jest wektor zespolony. Nie ma tych wszystkich pojedynczych linii, na tym nam zależy. To jest pierwszy sposób. Drugi sposób, bardzo podobny. Logo rzeźbiarz kwadrat. Tak, chcę wyskalować. Też tracing. Można też, jak nam tracing nie działa, zrobić cutout. Manual cutout. Teraz on nas się zapyta, co byśmy chcieli wyciąć, nie? I teraz możemy sobie klikać, widzicie, rzeczy, żeby nam powycinał, gdybyśmy chcieli to grawerować. Ja to sobie cofnę. Możemy wyciąć środek, a możemy też właśnie wyciąć to. Więc tu w cutoucie zależy, co wytniemy, osiągniemy inny efekt, nie?
Więc zależy na jakim materiale, w jaki sposób my tam coś sobie robimy. Możemy właśnie użyć narzędzia cutout, albo właśnie przy logotypach fajne jest narzędzie tracing, on po prostu znajduje nam wszystkie linie. Przesuwamy sobie te linie, kasuje. Teraz tak. Jak jestem w tym wektorze, to ja mogę zrobić coś takiego. Ungroup, rozgrupować wektor. I teraz na przykład mogę sobie poszukać, który to jest wektor, który mi nie pasuje, skasować jeden. Tu akurat nie widzę, żeby on mi gdzieś ten kwadrat zaznaczył jako kwadrat. No ale dobra. Widzicie? Jak teraz złapałem za wektor, to mi dolne wektory zostały niektóre, a tu jakieś takie bez wewnętrzności, jakiś obrys tych linii został, bo ja to rozgrupowałem, nie? Dlatego ta opcja rozgrupowania daje nam opcję A, Edit Compound. Teraz ja mogę sobie zaznaczyć, mogę skasować na klawiaturze klikając del i teraz muszę wszystkie sobie zaznaczyć, te nasze wektory i albo zgrupować je na przykład i wtedy one będą się przesuwały wszystkie. Jak one już są zgrupowane i to wywaliłem co nie chciałem, to mogę zrobić make compound vector i teraz już mam to też zrobione. To jest trochę dłuższa opcja, ona czasem się może sprawdzić przy innego rodzaju tam, wiecie, no przy innego rodzaju, nie wiem, zdjęciach, nie zdjęciach, takich rzeczach. No ale dobra. Mamy już naszego rzeźbiarza pierwszą metodą pozyskanego i teraz tak. Przełączę się na Operę. Tu jest logo, tu jest strona Xtoola, to nas za bardzo nie interesuje. Jest kanał na YouTubie, Embrace Making, ja jego filmik podeślę. Jest bardzo fajny, szczegółowy filmik o wszystkim, jak tu stawiać, pokazuje różne patenty. On też tutaj zrobił w ogóle z druku 3D, ja to puszczę bez dźwięku, żeby mi nikt tutaj nie zaprawa. On zaprojektował taką wstawkę, że możemy materiały Xtoola, bo te materiały Xtoola, one są do kupienia na ich stronie, one są bezpieczne do grawerki, nie uwalniają żadnych toksycznych jakby gazów, przynajmniej nie jakichś plastikowych trujących i możemy sobie właśnie to zawsze mieć idealnie na środku, że jak będziemy mieli proces taki, że robimy na przykład 10 naszyjników pod rząd, albo chcemy na jakichś targach szybko robić biżuterię, bo też widziałem, że tak do tego używają ludzie tej maszynki, no to on tutaj zrobił takie uniwersalne podkładki, gdzie możemy zmieścić kilka rzeczy. Możemy zmieścić pendrive, możemy te naszyjniki zmieścić, możemy wizytówki metalowe zmieścić i tam jeszcze jakieś aluminiowe portfele, takie militarne tagi. No tu jest takie bardzo fajne te podstawki gościu zrobił i też zrobił podstawkę do okrągłych rzeczy. Do naszywek właśnie tych, które da się kupić na stronie Xtoola. I taka podstawka po prostu ma nam przyspieszyć pracę, jeśli ktoś by to w jakiejś małej firmie robił, albo ktoś jakoś bardziej na szybko na jakichś targach tam chciał robić, wiecie, naszywki na przykład, nie? Przychodzi klient, daje swoje, podpisuje się ręcznie na jakimś tam, nie wiem, na tablecie i wy wypalacie sobie jego podpis na właśnie, czy to jakieś tam naszyjniku, czy czymkolwiek. Teraz tak, co tu jeszcze pokazał gościu? Pokazał takie podstawki, że można wyciąć całe pole robocze i z 2 sklejek zrobić sobie taką wstawkę w dół i teraz tutaj on może sobie wrzucić 5 pendrive'ów, czy tam nie, ile więcej, 2, 4, 8 pendrive'ów i może seryjnie wypalać na 8 pendrive'ach naraz, wiecie, jakieś napisy, logo czy coś tam. Także bardzo fajny kanał, bardzo fajne przystawki. Tutaj gościu pokazuje, jak zrobić do wyciągu na zewnątrz albo do odkurzacza warsztatowego, takiego odkurzacza, który się zakłada na wiadro. W Stanach dość popularne. I też właśnie drukowana 3D przejściówka, żeby podłączyć ją do naszego Xtoola. Tutaj masowo on będzie właśnie robił pendrive'y, wrzuca swoje logo na wiele pendrive'ów i leci dalej wszystkimi ustawieniami i tam pokazywał, że po prostu, wiecie, masowo na tych pendrive'ach można sobie, tu pokazał, że masowo na pendrive'ach wypalał, tylko na górnych pendrive'ach miał niedopalenie z tego powodu, że laser podczerwony czasem może być, no on wymaga nagrzania. Jak jest w zimnym miejscu albo w ogóle jak zaczyna pracę, to nie jest ciepły. I teraz w ustawieniach maszyny
można sobie ustawić infrared preheat i zawsze, żeby podczerwony laser, żeby nam zawsze podgrzewał 10 sekund przed użyciem. Także warto tą funkcję sobie włączyć. Przypomnienia pikające dla początkujących spoko, potem się robią dosyć wkurzające. Wykrywanie pożaru, jeśli ta soczewka, tam jest jakiś czujnik dymu, jak on wyczuje dym, to się zatrzymuje maszyna, wie, że jest otwarty ogień, że jest dym, także też to mieć warto włączone. Gdy maszyna zostanie poruszona, ma przestać i też można włączyć lub wyłączyć czujnik, że tylko wyłącznie przy zakrytej osłonie będzie pracował. Ja to sobie zrobiłem, ja to sobie zostawiłem, ponieważ nie mam okularów do lasera, a naprawdę człowiek widzi wiązkę lasera tylko i wyłącznie 2 razy w życiu, raz prawym, raz lewym okiem. Z laserami nie ma żartów. Ja widziałem trochę filmików, jak ludzie z otwartą tą pokrywą sobie przy dzieciach coś grawerują. No, BHP dość słabe, dość średnie, także ja sobie to zostawię. To tylko się odznacza, gdy wsadzamy coś typu właśnie, nie wiem, duża płyta główna i po zamknięciu pokrywy, mimo że ona jest na sam dół opuszczona, nie wykrywa nam czujnik, bo ją na ostatnich 3 mm wykrywa. Więc jak mamy coś grubszego, no to wtedy odznaczamy, zasuwamy tak, żeby laser nam się nie wydostał z tego urządzenia. No i po prostu wiecie, to jest ta funkcja bardziej tak dlatego, nie? No, ale mamy naszego rzeźbiarza i teraz tak, tutaj na górze, zanim cokolwiek wypalimy, musimy wybrać rodzaj podstawy. Mamy tak, bez podstawy, czyli że będziemy laserowali na biurku, na blacie, na czymkolwiek. Na podstawie, że będzie leżeć na podstawie, to jest w moim przypadku. Do wyboru mamy jeszcze taki obracacz do rzeczy okrągłych, tam ustawiamy średnicę na przykład jakiegoś termosu czy kubka. Tu mamy trójszczękowy uścisk samocentrujący, który nam będzie obracał mechanicznie, ja będę miał to. Też mamy taki slide extension, czyli żeby przesuwało nam poziomo, żeby nam zwiększało pole robocze, wtedy zamiast 10×10 mamy około 10×30 albo 10×40 cm możemy wypalać takie, nie wiem, tabliczki drewniane na drzwi, tablice rejestracyjne, co byśmy chcieli. Tu jest przygotowywanie matryc, ja nie wiem co to jest za bardzo, czy to jest dla F1, czy to dla większego D1 chyba lasera. No, także te tutaj 2, 4, 5 opcji wiem co to jest, ta jedna nie wiem co to jest, więc ja będę robił tak. Teraz tak, autofokus. Ja mogę zainicjalizować autofokus, albo można wprowadzić wysokość materiału, bo tu jest też taka baza materiałów, teraz jest wybrany nieznany materiał, ale jeśli sobie wybiorę materiały od Xtoola, na przykład kostka dla psa, kliknę confirm, to on mi ustawi wysokość i on mi ustawi też parametry pod dany materiał, nie? Tutaj jest co? Tutaj gdzieś też się wybierało, jak to ma nam, wiecie, ustawić ustawienia lasera, nie? Tu akurat mi nie wybrało, nie wiem czemu, a na przykład dla 3 mm sklejki, dla 3 mm sklejki mi wybrało, że do scoringu ma być 70% mocy, prędkość lasera taka, do engravingu będzie, wiecie, pogrubione, będą takie ustawienia, także tu też są błędy, tu też się zdarzają błędy niestety, tu mam metalową kartę, gdybym na metalowej karcie chciał wypalać, no to mamy 85% 300 mocy, jeśli chciałbym grawerować, to 6400, są takie ustawienia. Tutaj już można sobie zapisać swoje, można od ludzi zobaczyć też jak im wyszło, tu mamy też na przykład właśnie drewno, które oni dali, różne rodzaje sklejek, różne rodzaje drewien, aluminium, nierdzewka, także wszystkie materiały Xtoola, też tych materiałów da się kupić na ich stronie, oni też tak próbują, wiecie, z tego jakby troszeczkę więcej kasy zrobić. Tu też mam coś takiego jak coated screen mesh, to są też takie papiery fotograficzne, oni też mi przysłali coś takiego, zrobimy sobie testy, jak starczy jeszcze czasu, albo w kolejnym filmie. I tu mamy coś takiego jak more Xtool materials, możemy sobie wejść, tak jak przeglądarkę, i shared materials, to są ludzie, którzy coś na przykład, ktoś na kościach grawerował i on tu podaje. Maszyna F1, niebieskim laserem 10W i na takich ustawieniach wypalał i tu jest zdjęcie na przykład efektów, nie? Także można też się tym posiłkować, aczkolwiek akurat wszystko, czego ja szukałem, praktycznie nic nie mogłem znaleźć. Tutaj ktoś na jakimś sprayu coś robił, na bambusach, na AirPodsach na przykład ktoś wypalał logo, więc żebyście nie zniszczyli sobie AirPodsów, możecie zobaczyć jakie on miał ustawienia i jak to wyszło, nie? Także to jest całkiem spoko, nie ma tego dużo, tu jest coś na szkle,
Tu też ludzie piszą, jak to przygotować, bo na przykład, żeby na szkle coś robić, to często widziałem, że ludzie używają kredy w sprayu, żeby żeby tak jakby ta kreda eksplodowała na powierzchni szkła i to zarysowuje to szkło, bo szkło przejrzyste jest ciężko jest jakby wygrawelować, zarysować bez żadnego patentu, albo nakleja się specjalną folię na to szkło, albo właśnie można kredą w sprayu, którą potem można łatwo zmyć. Widziałem też, że niektórzy ludzie używają farby, potem tą farbę jakoś rozcieńczalnikami próbują zmyć. Także tak to wygląda. A tutaj są 440 materiały zapisane przez Xtoola 6 mm. Do 8 mm podobno on tam potrafi ciąć sklejkę, ten laser, także nieźle. Tu widzę na korku, na tej maszynie takie ustawienia, takie efekty, także spoko. Aczkolwiek czasami tak trzeba troszeczkę pokombinować z ustawieniami. To jest ten właśnie też, zobaczcie, to jest logo Xtoola jako machina testowa, widzicie? Power 75% power, speed 50, a na speedzie 150 już jest takie niedogrzane, nie? I teraz tu oni pokazują, że ten środkowy, ten, który według nich był najlepszy, nie był za bardzo przepalony, nie był niedopalony, to, że oni wybrali 85% power, 100 mm posuwu, nie? Że to są te ustawienia, które Xtool tutaj przetestował. Więc to jest spoko, to trochę rośnie. Ostatnim razem było o wiele mniej do tutaj wspomagania się jakimiś tam, wiecie, wynikami. No ale to też tak pokazuję to trochę jako ciekawostkę. Teraz się cofniemy, czy ja tu muszę zamknąć, już nie pamiętam. Projekt testowy. Jestem w projekcie testowym, a tu jest X, jesteśmy w projekcie testowym, dobrze. Nie chcę tego wypalać, chciałbym to scoringować, czyli obrysować dookoła, a zrobimy sobie jedno, zrobimy obrys, a potem zrobimy engraving. Dobrze. Na jakim materiale? Na czym to zrobić? Może na tej solder masce. Dobra, wiecie co? Ja wezmę teraz telefon do ręki i pokażę wam, jak to wygląda w praktyce. Mam tutaj naszą kartę, jakąś tam wkładam i teraz tak. Mam tu zaznaczone moje logo. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Mogę zrobić proces framing, czyli rób ramkę. I teraz on mi w ramce kwadratowej pokazuje, jak duże jest nasze logo. Albo jak stop framing kliknę, mogę się przełączyć na outline, czyli na obrys. Jak zrobię framing i poczekamy, to on mi teraz rysuje te logo rzeźbiarza. No trochę dość wolno, ale widać, jak będzie to wyglądało w przestrzeni, nie? Też framing można tutaj włączać. Widzicie? Przestało się świecić. Jak kliknę, to on mi leci tym framingiem, który jest wybrany w programie. Do bardziej takiego pozycjonowania kwadratowy framing jest bardziej przydatny. Wysokość tego logo zrobimy sobie 15 mm, żeby ono było bardziej jakieś takie, bardziej przystępne wielkościowo. Ok. Teraz jak to się nam wyświetla, w złym miejscu mogę albo przesuwać samą płytą, albo mogę tutaj zaznaczyć i używać strzałek. W lewo będę trzymał strzałkę. Widzicie? Ona się przesuwa w lewo, jak przytrzymam z opóźnieniem, przesuwa się w lewo. I na ekranie nam też się przesuwa prawo-lewo. Mogę też złapać myszką i ręcznie robić większe skoki, na przykład bardziej wpasować w prawo, bardziej tu w tą dziurę jakąś. Jeszcze zmniejszę to trochę do 10 mm wysokości i mamy takie małe logo. Ok, fajnie. Ja sobie tutaj gdzieś strzelę. Tak to wygląda przy małym kwadracie. Kliknę stop framing, zmienię na outline i żeby nam pokazało, jak to będzie wyglądało po wypaleniu. No, ja to oczami widzę trochę bardziej. Na telefonie odświeżanie pokazuje to, że to jest taka sieczka, nie? No ale ogólnie framing kwadratowy jest najbardziej wydajny do podglądu. No i okej. Dobra, wracamy sobie do programu. I teraz na czym ja to wypalam? Tak naprawdę mogę na nieznanym materiale to sobie wypalić. Niebieski laser, tak, za niebieski laser zostawimy 85% mocy, 300 posuwu, 1 pas, czyli żeby to raz zrobił, bo możemy mniejszą mocą zrobić na przykład, nie wiem, 5 pasów, żeby nam 5 razy objechał to samo, albo po jednym razie i jeśli nie dotkniemy materiału, nie ruszymy go,
no to możemy potem jeszcze raz możemy sobie poprawiać, żeby nam wyszedł lepszy efekt, nie? Także ja sobie zjeżdżam kopułą. A, tutaj jeszcze fokus. Bardzo ważny jest fokus. Mój fokus z grubsza jest, bo ja sobie ustawiłem go ręcznie. Tu jest coś takiego jak autofokus. Mogę kliknąć inicjalizuj autofokus. On tam mi mówi bla bla bla. Twój laser musi być wyżej niż 10 tam od podłogi. Znaczy musi być 10 cm miejsca, bo będzie tutaj jeździł. Zobaczymy, czy nam ten autofokus wyjdzie. Teraz on jedzie automatycznie. Czy on nam złapie fokus? Powiem wam, nie wiem. Bo nie wiem, czy on łapie fokus do podstawy, czy do danego materiału, który jest wsadzony. No ale zobaczymy. Tak. On mi taki fokus złapał. Napisał 0 mm i wydaje mi się, że tak. Widzicie? Jak ja wyjąłem materiał, to on mi do podstawy zrobił ten autofokus. Więc jak ja teraz coś wstawiam, mogę sobie ustawić na przykład tutaj, że nasz projekt, nasz obiekt ma 10 mm. Jak kliknę Enter, to on mi pojedzie fokusem na 10 mm. Ja nie wiem, ile masz nasz projekt. Zrobię to na oko. Wyszło 17-15 mm. Czy jestem zadowolony z tego fokusa? No, chyba tak. Wyszło 17,65. Niech sobie będzie. Jest ładna kropeczka. Obniżam i robimy procesuj, czyli przelicz. On nam teraz przeliczy wszystkie ustawienia. No i zobaczymy, co nam wyjdzie. Tu nam pokazuje, jaki będzie z grubsza efekt, że on z rogu pojedzie zrobić. No i teraz tak. Ja to spróbuję nagrać. Nie wiem, czy teraz ruszy, bo pokazuje mi, że nie ma protective cover, czyli tej osłona nie jest ściągnięta. Ile to potrwa? Sekundę według niego. No dobra, dawaj play. A dobra, to jest symulacja, jak to będzie rysowane. Ok. To jest symulacja, co się wydarzy w sekundę. On obleci tak, napisze to tak, wróci, dokończy i zrobi coś takiego. Ok. Jak kliknę start, tak, pisze, że nie widział osłony, wyłączyłem zabezpieczenie przed osłoną. Teraz zawsze laser nam piknie, żebyśmy my potwierdzili ręcznie. To, że jak kliknąłem start, on nie rusza, trzeba jeszcze nacisnąć tutaj Enter. Tylko ja bym chciał, żebyście z grubsza widzieli, co tam się wydarzy. Na 3, 2, 1 po prostu nacisnę raz Enter, nie? 3, 2, 1. No i piknął, kliknął, powiedział, że zrobione, zakończone. Dziękuję. I do góry. No, ja to widzę. To jest tutaj. Ja bez ruszania sobie jeszcze to opuszczę. Ok. Wejdziemy sobie w naszą. Przesuniemy sobie to logo jakoś tak z grubsza w poziomie. Zrobimy framing. Ja sobie ręcznie myszką chcę ominąć te tutaj no dobra, wycelowałem. No i dobra, ja zamknę oczy. Czekajcie, jakoś to pogodzimy. Ja obniżę. Osłonka jest obniżona, ile się dało. No i polecimy sobie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Uwaga, klikam start. Zamykam oczy, robię 3, 2, 1 i podnoszę głowę w sufit, bo powieka też może nie zabezpieczyć mnie przed odbiciem. Raczej się nic nie wydarzy, ale wiadomo. Ryzykuję dla Was. Dobra. 3, 2, 1, start. No. Czy ja zaznaczyłem teraz scoring. Zapomniałem w programie zaznaczyć, że ja chcę to wyciąć. Dzisiaj było scoring, a ja chcę engraving. Tak, ja chcę engraving, będzie 60% 400. Tu muszę znaleźć jeszcze jedno miejsce. Jeszcze jedno miejsce na prawo. Pojedziemy z obiektem. Zaznaczam go po prostu i trzymam klawisz w prawo. Jedziemy. I tu będzie engraving, czyli wypalanie dłuższe. Procesujemy. Teraz jak będzie wyglądała kalkulacja? On pojedzie.
A i będzie, widzicie, tak od prawej do lewej będzie od góry do dołu wycinał, nie? Jak taka typowa grawerka. Tu możemy sobie przyspieszyć. No i ile to nie trwało? 6 sekund to będzie trwało to grawerowanie. No dobra. Ja to obniżam pokrywę. Was daję tutaj niżej. Klikam start. On mnie prosi o pozwolenie. Naciskam guzik. 3, 2, 1, start. No dobra. Jak to wyszło? Widać troszeczkę, że to bardziej poszło po całości. No dobra, wyjmę to sobie, przetrzemy to sobie alkoholem, bo to też może być za, jakby to powiedzieć, za takim pyłkiem przybrudzone. Czy jest różnica? Widać różnicę. To jest pełne, to jest takie, widzicie, zaznaczone dookoła. Tu widać, że to jest inaczej wypalone, nie? Dobra, spoko. Ja to sobie przetrę wacikiem i widzimy się za moment. No dobra. Lejemy alkoholem i przecieramy. O, widzicie, po przetarciu zupełnie inaczej nam to wyszło. Aczkolwiek według mnie można by jeszcze dodać mocy, bo te tak bardzo ładnie poszły do miedzi, te są za słabo. No to idziemy sobie w program i spróbujemy dodać powera tutaj. Może gdzieś to sobie znajdziemy jakąś miejscówkę, żeby to jakoś równo leżało. Muszę odsunąć pochłaniacz. Coś tam podstawimy, podłożymy. Osłonka obiektywu, dobra. I teraz tak, tu było 60% mocy, już Wam to pokazuję w programie, 60% mocy, dam sobie na 100% mocy, prędkość 400, no niech będzie, linii na centymetr jest 200, mogę, to jest, 300 jest maksymalne, czyli po prostu, że gęściej on bardziej gęsto będzie to jechał tym laserem. Zobaczymy sobie tak, podkręcimy moc na 100%, 400, zobaczymy. Alkohol się wylewa, Jezu. Dobrze. Ajajajaj. Statywek mu nie chce tutaj stać. Niech mu będzie. To ma być engraving. A nie procesuj. Moment, wrócimy do framing. A widzicie, i framing wyszedł w ogóle gdzieś tu. Ja muszę sobie przesunąć. No bo troszeczkę w prawo. No dobra. Tutaj mi pasuje. Podjeżdżam ile mogę. Klikam procesuj. Start. Potwierdzenie mechaniczne. Zasłaniam oczy. 3, 2, 1. Patrzę w górę. No i już widzicie, jest różnica. To, a to. Zmieniłem tylko i wyłącznie moc grzania lasera na 100%. I też sobie to przetrzemy. Przecieramy i się robi nam bardziej takie świecące. Także fajnie. No i z tego efektu jestem zdecydowanie bardziej zadowolony. To jest takie za mało zaznaczone, nie? Ale już widać nam się troszeczkę porobiły grubsze te jakby napisy niż tu, więc detaliczność, trochę detali nam zniknęło może. No, trzeba będzie popróbować, nie? Dobra, teraz zrobimy sobie matrycę testową. Zrobimy sobie jakieś ABC i gdzieś tutaj puścimy na tym materiale, nie? Żeby pokazać Wam, jak to w praktyce wygląda. Albo jakąś może inną płytkę znajdę.
No zobaczcie, jakiś klasyk. Ile to ma lat? Karta jakaś telewizyjna na BNC-ki jeszcze. O, kawał historii. Ciekawe układy. Tu jeszcze, słuchajcie, LM340T. Ale jaja. Jaki w ogóle rezonator, nie? W sensie generator, oscylator. Tu jest oscylator 1. No dobra, ale tył płytki jest dość duży i możemy się na nim bawić. Ja go sobie delikatnie z kurzu przetrę. Tu przekaźniki były takie małe, fajne, ja je pozyskiwałem, widzicie? Na 5 V ceweczka była. Dobra, mniejsza. Karta włożona. A może jakoś tak bokiem. O, zrobimy sobie tak boczkiem. Niech będzie. Poprawimy. To fokus troszeczkę poprawiłem, bo jest innej wysokości niż tamta. I zrobimy sobie matrycę. Matrycę testową sobie zrobimy. Dobra, przełączamy się na program. Mamy nasze logo. Ja je zmniejszę, żeby ono miało 5 mm wysokości. Engraving, ok. I teraz tak, idziemy w narzędzia, bo mamy nieznany materiał. Mam zaznaczony, jakby wiecie, obiekt. Klikam sobie, że chcę mieć materiał testowy. Teraz tak, 5 na 5 kolumn będzie ok. Odstępy pomiędzy kolumnami może być milimetr dla mnie. Wtedy będziemy mieli mniejszy ten obrazek do wypalenia, nie? A tu nawet 0 da się, nie? Tu damy jedynkę odstępu. 5 na 5, teraz tak, moc. Moc maksymalna, prędkość 4000, ok. Bo jak sobie tutaj zmienimy, na przykład, że prędkość ma być od na przykład, nie wiem, 1000 albo od 100 mm na sekundę i wyjdę w inną rubryczkę, on mi obliczy inne te, patrzcie, 100, 1000, 2000, 3000, nie? A jak zaznaczę, że tu ma być prędkość od 10, to on mi wtedy inaczej liczy, jest 10, 1000, 2, 3, tak o, nie? A jak dam na przykład od 3000 na przykład, że ma być, to on mi różnicę pomiędzy 4 a 3000 podzieli i będzie, widzicie, 3000, 3250, 500, więc możemy o wiele bardziej szczegółowo sobie też to, wiecie, ustalić. I tu też moc mogę na przykład, że od 50% mam jechać, wtedy będzie 50, 60, 60, będą takie różne moce wypalenia, nie? No to sobie 10, zostawimy sobie 10, niech będzie 10 i niech też będzie tutaj 10, tak jak oni zaproponowali. No i właśnie przez to, że te sugerowane są takie, trzeba trochę mieć wyczucia, no to czekajcie, tu 4000 mm, a tu są 400. Ok, to będą prawie niewyraźne. Ok, tak mi się wydaje, że tu będzie 4000, to będzie turbo szybko, bo ja na 400 wypalałem. No ale zobaczymy, niech to sobie tak będzie, jak będzie, nie? Tych kolumn możemy zrobić sobie więcej, wtedy mamy więcej, jakby widzicie, więcej testowych i mocy i mamy więcej testowych tych mocy oraz prędkości. Dobra, niech będzie 6 na 6, klikamy Done. Zrobione. Teraz ja sobie mogę również to całe zmniejszyć. Na przykład to ma mieć wysokość na przykład, nie wiem, 40 mm, nie? Jak kliknę framing, klikam framing i to mi pokazuje, jaka będzie cała ta matryca testowa, nie? Stop framing, ja na przykład sobie zrobię, żeby to ma mieć 60, czyli żeby było większe. Przesunę framing. Trochę za duże. Niech to ma 5 cm. Zobaczymy, jak to wygląda. No, wygląda znośnie. A tu sobie przesunę trochę w dół i w prawo. No. Czy jeszcze? No, niech będzie tutaj. No i dobra, to samo. Obniżamy. Ja was wstawię w statywik. No i dobra, teraz klikam stop framing, procesuj. Niech on sobie to policzy. Liczy. 3,5 minuty to będzie trwało. No dobra, ja to odpalam.
i niech to się dzieje. A będzie śmierdziało. Wie co? No dobra, niech to idzie. Uwaga, 3, 2, 1, klikam. No i dobra, jak słyszeliście, on kliknął, że gotowe. Jeszcze jak on skończy, to ten jeszcze trochę chodzi, żeby odciągnąć to wszystko. Śmierdzi tutaj trochę grubo. No i co tu widać? Dużo tych nawet się nie zaznaczyło, bo to było za szybko. A tu się już coś przypaliło, także ja sobie to umyję. I zaraz zobaczymy, co z tego wyszło, co to warte wszystko. Także zdecydowanie, tak jak podejrzewałem, niektórych rzeczy nie będzie widać. Dopiero te 100%, ok. Teraz tak. Tu na dole, w prawym dolnym rogu mamy 100% mocy, 10 posuwu i tu jest aż wpalony, w materiał jest wpalony tak jakby ten pył jakby z wycinania tego. Tu jest już, to jest już wgryzione w ogóle miedź. Tutaj też delikatnie. Ten najlepiej wyszedł, to jest raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. 28% na 10 posuwu. 28% na 10 posuwu. A już 10% mocy nawet nie zarysowało, nie? Jest puste. Spróbujemy sobie wykonać jakiś lepszy. Zmienimy te ustawienia naszej matrycy testowej i zobaczymy, co nam wyjdzie z tego innym razem. Ale no aż powiem wam, aż nie dość, że mnie od gadania gardło boli, to jeszcze od tych, że tak powiem, wyziewów tutaj. Więc kolejny raz zdecydowanie niżej daję to. Tylko sobie pierwszy zrobimy framing. Dobra. Zaznaczam tą matrycę, cofam Ctrl Z, wszystkie te, aż wrócimy do naszego pojedynczego. Tu możemy sobie też klikać cofnij. O Jezu, każde przesunięcie to robi jako jedną akcję. Dobra. Jest nasz pojedynczy rzeźbiarz. Matryca testowa. Teraz tak, prędkość. No, czekajcie, zobaczymy sobie z proponowanych prędkości tutaj. Tu jak są prędkości, a nie ma proponowanych, dobra, 4000, tu było 400, nie? Wtedy. No to zróbmy tą matrycę po prędkości do 400. Po prędkości do 400. Tu 1,1. Ile kolumn? Już tyle czasu, to może 7. Albo dobra, niech będzie 5×5. Niech będzie 5×5. 10, 100% mocy. No i dobra. Zróbmy coś takiego. Framing. No niech będzie tak jak jest. Procesuj. A to sobie obniżę. 4-5 minut. No dobra, widzimy się za 5 minut w takim razie. To wiecie co? Ja to już tu zrobię i wrócę do Was w kolejnym nagraniu. Nie będę tego nagrywał, tylko wrócę za 5 minut. Przerwa techniczna. Ale klikam start. I jedziemy. Dobra, proces ukończony. On fajnie, bo jak zakończy, to piszczy. Także gdzieś tam byłem w domu w innym miejscu, to było słychać. 5 minut minęło, ok. Klikamy sobie. I co tu widać? Widać przypalenia już tam z czegoś szły. Tak.
Prawy górny to jest 100% na 400, czyli wyszło całkiem ładnie. 78%, 55%, 33% już przy tych szybkich prędkościach 400 i 300 nie zaznaczyło się. No tam przy 200 coś delikatnie skrobnęło, czyli minimum musi być 55% mocy. To jest ta środkowa kolana jest 55% mocy. Tu mamy 78, a tu mamy 100. Ja to przemyję i zobaczymy, jak to wyszło pod spodem. A tu już się paliło, które? 55% mocy na 10 prędkości, czyli bardzo wolna prędkość dycha. A tu jest dycha, a nie, tu jest 33% mocy i dycha prędkości, czyli tu już się jerało. No, tak, to są te i liczymy od tej strony po skosie w dół, bo te dziesiątki tu nawet się nie udało się zaznaczyć. Dobra, ja to przemywam. Zobaczymy i zaraz będziemy kończyć powoli ten odcinek, bo już się robi długo, więc w kolejnych filmach bardziej się będziemy bawili tymi tutaj materiałami, które od nich dostałem, sobie coś faktycznie zaprojektujemy, coś sobie zrobimy. Tralalala. Ja też miałem takie plany, czy dałoby się, wiecie, na przykład układ scalony rozszlifować tym laserem, on jest za słaby. Ten laser D1, co nie ma wyciąganej tej podstawy, on ma chyba 20 albo 30 watów. I tamten to potrafi monety wypalać 3D. Dobra, jaka tu jest szczegółowość? Wezmę lupkę. Nie chce mi się mikroskopu odpalać. Mam lupkę przerobioną na ogniwo. Tu były 3 małe bateryjki, zegar mistrzowski, ale się wyczerpały. I sobie poglądamy to w detalu. Tu już w prawym dolnym rogu widzicie, jest wyżarta miedź. Tu też jest wyżarta miedź. To jest 100% na dziesiątkę. 78% na dziesiątkę. Tu akurat ścieżki wypaliło. I tu jest ile? 33% na dziesiątkę, ale tak trochę jest takie, wiecie, poszarpane. Tu wyżej już jest szybsze. Najładniejsze chyba jest to. To jest druga kolana. 78%, 200 prędkości. Chociaż tu obok też całkiem ładnie. Ja muszę się okiem przyjrzeć, które mi się najbardziej podoba. Najbardziej czytelne z liter to trochę wyżej, jak szybciej to jedzie, czyli 300 prędkości. No, w sumie te górne. 300 prędkości i 80% mocy. To jest ta tutaj na środku mojej lupy. I możliwe, że to dla oka by wyglądało najprzyjemniej. To też jest dosyć małe, widzicie, bo to ma 5 mm wysokości. No, ale to jest ogólnie jakby opcja tej siatki, że cokolwiek chcemy sobie wypalić, robimy sobie testy. Jeśli mamy materiał testowy, nie? No bo wiadomo, jak macie obudowę AirPodów, no to na AirPodach sobie tego nie przetestujecie, bo chyba że macie jakieś inne, wyczaicie ustawione najlepsze. No i też zamiast tego logo można robić trochę mniejsze, że na przykład ABC sobie wypalać. Tak jak gdzieś tutaj sobie wypalałem ABC. O, widzicie, takie ABC na różnych ustawieniach sobie wypalałem. I na takich właśnie włókno szklanym jest problem, bo tu w tym napisie on się wydaje czarny, bo w środku jest zwęglony materiał, a po wyczyszczeniu, widzicie tu na górze, jak się wyczyści to alkoholem, to się robi takie białe, bo ten kurz czarny zwęglony nam znika. Więc to jest taki trochę problem, nie? Akurat jeśli chodzi o laminaty PCB. No dobra. Ja tu pomyślę nad jakimś podsumowaniem, widzimy się za moment. Tu jeszcze po prawej mamy całą listę tych wszystkich, widzicie? Jak jeżdżę, to mi się zaznacza, który jest który. Jak pojedziemy sobie, o, to ten był w sumie największa liczba detali i najbardziej przejrzysty, 78% 300. Więc możemy sobie tam kliknąć, na przykład sobie zapisać to, te ustawienia. 200 linii na centymetr. Przy tak małych, tutaj trochę wyszła taka chropowatość powierzchni, można by zwiększyć albo zmniejszać, czy wiecie, kombinować. Jak ktoś robi powtarzalne coś na powtarzalnym materiale, typu nie, ktoś ma 1000 pendrive'ów dla jakiejś firmy do zrobienia, to może się bawić. No, a potem to już tak pewnie na wyczucie, jak się dłużej popracuje. No dobra, w tym odcinku pokazałem, jak obsługiwać program, tipy, triki, jak przerobić logo właśnie na wektor, jak zrobić macierz, żeby wyczuć dany materiał.
W kolejnym filmie planuję zrobić po prostu, wyjąć te materiały, coś porobimy, poustawiamy, może coś wytniemy ze sklejki, to by też było fajne. Problem z tym ustawianiem, no to może sobie wam w kolejnym odcinku pokażę. Tak, bo ten autor tamtego filmu, którego wam pokazywałem, czekajcie, autor tego filmu zrobił takie zdjęcie, gdzie to odwzorowuje idealnie miejsca w tym panelu i gdy sobie na przykład przykręcimy coś, byśmy sobie chcieli, wiecie, masowo na przykład te wizytówki wkładać w ten narożnik. Aha, jak mamy narożnik, byśmy chcieli, wiecie, jedna linijka na przykład, kolejna, to idealnie jak mamy ten narożnik na tych dwóch miejscach, to wtedy ustawiamy nasz obraz w tym miejscu. Ja wam to pokażę na szybciutko. Już wam pokazuję. Tak, skaluj do frame'a. Teraz tak. Przenieść na warstwę na przykład czarną. Zrobię sobie warstwę czarną. Warstwę czarną mogę sobie przenieść na tył, gdzieś to było. Gdzieś tu, kurde, były warstwy. Było move to back. Przesuń na tył. No ale jak mamy to na polu roboczym, będę cokolwiek sobie, wiecie, na nasz obraz ustawiał, to jestem w stanie sobie ustawić tak idealnie, że jak zrobię framing, a czekajcie, to chcę wyłączyć, tak, nie chcę tego, i tą naszą grupę, jak sobie będę framingował, to nam, widzicie, bardzo ładnie wyszło tam, gdzie chciałem. O, tylko to wam pokażę w kolejnym odcinku bardziej szczegółowo. Bo pierw powinniśmy sobie nanieść to, żeby to było z tyłu. Gdzie są warstwy? Gdzieś tu były warstwy, kurczę. Pozmieniali to wszystko. O, jest, send to back. Wyszli na tył. No widzicie? I teraz mogę. I teraz, gdy sobie zaznaczę naszą niebieską grupę, to ją idealnie ustawiając prawo, lewo mogę sobie ją minimalnie klawiszami ustawić i jak zrobię framing, to on będzie nam idealnie, widzicie, po tym jak to było zaznaczone przez twórcę tego template'u. Także jeszcze raz bardzo polecam na YouTubie filmy Embrace Making. Ja to wam podlinkuję i podlinkuję wam też niebezpieczne materiały, które uwalniają niebezpieczne substancje, na przykład PCV, skóra sztuczna Sky też robi nam jakieś tam właśnie, o widzicie, tutaj chlorkowe, no bo polichlorek winylu, nie, PCV, uwalnia chlor, który jest trujący w oddychaniu, więc szczególnie jest zabroniony. Tutaj też mamy wełna, polary, jakieś właśnie poliwęglany, ABS, wszystkie żywice, jakieś tam ten hydrogen, to jest wodorki, jakieś cyjanowe rzeczy, polikarbonat, poliwęglany uwalniają nam też chlor. Także tu jest taka fajna stronka zabronionych rzeczy laserowych, więc jeśli jakiś portfel chcemy skórzany, to nie może mieć PCV, nie? Na stronie Xtoola da się kupić właśnie materiały i można sobie kupić na przykład portfele, które są laser safe, czyli bezpieczne do wypalania laserem. Także gdyby ktoś z was chciał takie jakieś gadżety robić, to warto na to zwrócić uwagę, nie? Tak samo jeśli chodzi o drewno, sklejka, która jest klejona jakimiś formaldehydowymi klejami, też jest formaldehydy uwalnia, więc też można się zatruć. Ja wam powiem, nawet takie przy PCB-ku to wszystko śmierdzi. Bez wypuszczenia tego za okno nie warto. Ja to robię przez filtr i to przez filtr jeszcze mi śmierdzi, nie? No, także zdecydowanie drogi oddechowe tutaj dostaną po prostu po garach, nie? No dobra. Ja dziękuję Xtoolowi za podesłanie mi zarówno lasera, materiałów, jak i oczyszczacza. Was zapraszam do kolejnych filmów. Dziękuję również PCBWay za to, że jest partnerem kanału, już wieloletnim, wielomiesięcznym.
Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć. Może śmieszny tu ostro zgrabna nie działa jemu, cześć jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.